Kamera poszła, no to lecimy. Witam Was serdecznie z kolejnego kącika Domi Drewno, którego jeszcze nie widzieliście. Kamera tutaj jeszcze nie dotarła. No i na pierwszy plan oczywiście wysuwa się ta oto strugarka. Ja jestem zaraz za nią. I dzisiejszy film właśnie poświęcę tylko i wyłącznie na omówienie tego fajnego sprzętu. Zapraszam. Maszyna ta to oczywiście Felder, seria Hammer, czyli ta najmniejsza i model A341. I tutaj może od razu pierwsza ciekawostka. Parę miesięcy temu na blogu umieściłem post, gdzie sfotografowana była taka stara maszyna, taka stara frezarka ręczna i ona była sfotografowana na stoliku tej właśnie strugarki, tyle że modelu 31, czyli ciut węższego i tam tak naprawdę nie było zbyt wiele widać na tym zdjęciu, a mimo tego kilkoro z Was dopatrzyło się i podało mi nawet konkretny model tej maszyny. Także gratulacje, szacunek za spostrzegawczość, no ale to pewnie przez te charakterystyczne czerwone osłony. Następnym razem będzie trudniejsza zagadka, obiecuję. Od czego zaczynamy? No może od tego, że tak jak widzicie, jest to seria Hammer, czyli seria tych najmniejszych maszyn. Ten nasz warsztat Domi Drewno nie jest jakimś olbrzymim pomieszczeniem i tutaj dla mnie priorytetem było to, żeby te maszyny nie były jakieś zbyt wielkie i myślę, że ta powinna się spisać idealnie. Jak widzicie też stoi dosyć blisko ściany. Tutaj może od razu Wam powiem, że od samej maszyny do ściany mam 30 cm, więc blisko. Jest to model, tak jak już wspomniałem, 41, czyli szerokość wału strugarskiego to 410 mm. To jest podstawowa cecha takiej maszyny i od tego chyba trzeba zacząć. Lecimy w takim razie od wyrówniarki, skoro tutaj jest wszystko przygotowane. Dobra, długość cała tych stołów dwóch to 1,70 m, gdzie jeden stół ma 88 cm. Myślę, że nie jest źle. I tutaj chyba też znowu pierwsza uwaga taka, która mi się też rzuciła w oczy. Przy tej maszynie francuskiej, którą poprawiałem, czy też przy tym Luremie jeszcze, czy przy jakichś nowszych maszynach, zwróćcie uwagę, że są ustniki, prawda, w stołach. A tutaj tych ustników nie ma, czyli te takie końcówki samego blatu. Teraz najczęściej robione są z takimi grzebieniami, a tutaj jest lite żeliwo szare i tych ustników już nie ma. Prawdopodobnie jest to jakby zabieg spowodowany tym, że przy tym wale spiralnym ten wylot powietrza nie jest już taki drastyczny, tak olbrzymi jak przy nożach prostych i z tego już tutaj zrezygnowano. Tak jak już przed sekundą powiedziałem, same stoły są z żeliwa szarego, no dzięki czemu oczywiście mamy po pierwsze stabilną pracę, one są bardzo ciężkie, idealnie sfrezowane, splanowane, więc tutaj nie musimy się przejmować, że te blaty zaczną nam pracować jak na jakichś aluminiowych czy stalowych konstrukcjach. Same blaty 410, czyli pole, szerokość robocza 410. Mamy tutaj już od razu przykładnicę. Przykładnica, luzowanie tutaj na końcu i druga jeszcze śruba dociskowa jest tutaj z tyłu. No i wtedy spokojnie możemy sobie to przesuwać. Oczywiście sama przykładnica, tu z tyłu jest zacisk. Tego co nie widać, później jeszcze też dorobię Wam zdjęcia, żebyście zobaczyli dokładnie. Luzujemy i przesuwamy. Łamiemy, czyli od kąta 90 do 45 stopni możemy spokojnie sobie tutaj tą przykładnicą działać. Ta przykładnica też jest już trochę inna konstrukcja jej niż w tym modelu, który miałem wcześniej, czyli tym modelu 31.
Jest to stabilnie zrobione, mocniejsza rzecz i myślę, że pewniejsza. Dobra. Jest oczywiście też możliwość regulacji samemu poprzez dwie śruby kontrujące tutaj takie dwa zderzaki, więc ten kąt 90 czy 45 możemy sobie deregulować idealnie w stosunku do stołu. Dobrze, że o tym pomyślano. Dobra. Przesuwam, mocuję. Co tutaj jeszcze mamy od wyrówniarki? Jest oczywiście osłona. Pach, mocujemy. I sobie materiał wtedy bezpiecznie przechodzi pod spodem, czy też z boku. Jesteśmy bezpieczni. Nic się nam tutaj nie może stać, jeśli chodzi o jakieś dziwne sytuacje właśnie z palcami blisko wału. Więc bezpieczne rozwiązanie. Luzujemy i możemy sobie to przełożyć w drugą stronę. Jeśli chodzi o regulację blatu podawczego, tutaj mamy podziałkę, góra-dół, opuszczamy. Od 0 do 4 mm możemy zbierać. Dobra. Lecimy dalej. Cóż teraz? Już sobie tylko miarkę założę. A w ogóle słuchajcie, z tyłu, tam, jeszcze jest choinka. Choinka, która z Wigilii, którą tutaj robiliśmy. Dobra. Luzowanie blatów. Dwie śruby mimośrodowe. Odpuszczamy i możemy podnosić to do góry. Różnica kolejna w stosunku do poprzedniego modelu, tego, którego ja miałem, to, że blaty idą do góry równocześnie. W tamtym było to pojedynczo zrobione. Po otwarciu blatów okazuje nam się oczywiście serca strugarki, czyli chyba naprawdę główny element, wał strugarski. W tym wypadku jest to nowy wał firmy Felder, spiralny wał o nazwie Silent Power. I teraz pewnie trochę o nim, bo jest to naprawdę fajna rzecz i warto o tym powiedzieć trochę więcej. No, robi to wrażenie, ponieważ ten wał wygląda zupełnie inaczej niż konstrukcje, do których przynajmniej ja byłem przyzwyczajony. Duże wyfrezowanie tutaj przed tymi nożykami. Są to dwie zawinięte spirale. Zrobię teraz może zbliżenie jeszcze na same nożyki. Jak widzicie, każdy nożyk ma oczywiście 4 krawędzie tnące. Wszystko jest przykręcone do wału śrubami. Także wymiana jest naprawdę szybka i prosta. Dobra. Odłożę to, bo ciężko mi się skupić na kręceniu z ręki i opowiadaniu Wam. Chciałbym Wam przedstawić teraz może jeszcze kilka cech charakterystycznych dla rozwiązań tego typu z tym wałem Silent Power. No przede wszystkim, co dla mnie też było niezmiernie ważne, redukcja hałasu. Ten spiralny wał w stosunku do normalnego wału to minus 60%, jeśli chodzi o natężenie dźwięku, więc jest to naprawdę bardzo dużo. U mnie tutaj, słuchajcie, w tym warsztacie, który jest prawie cały z drewna, wszystko się tak odbija, jest takie echo, zresztą co pewnie też słychać w nagraniu, więc to ratuje mi tutaj naprawdę życie. Kolejną cechą, przez to właśnie, że jest tak duży ten rowek, a same nożyki są bardzo króciutkie, jest genialne zbieranie urobku, czyli tych wiórów, a same wióry są dużo drobniejsze. Więc to też można właśnie fajnie pokazać. Zresztą też widziałem to gdzieś w internecie, na filmie jakimś reklamowym, gdzie było porównanie właśnie
wału tradycyjnego z nożami prostymi i tego wału Silent Power, że ilość wiórów jest po prostu, no ona jest teoretycznie taka sama, no bo urobek jest urobkiem, ale one są mniejsze, są drobniejsze, przez to w tym worku, w odciągu tych wiórów jest, wydaje nam się, że jest po prostu mniej. One są bardziej upchane. Kolejną cechą jest energooszczędność tej maszyny. To dosyć prosto można wytłumaczyć, ponieważ powierzchnia skrawająca każdego nożyka jest nieporównywalnie mniejsza niż noża płaskiego o szerokości 410 mm. Więc maszyna po prostu jakby mniej odczuwa to obciążenie, które stawia obrabiany materiał. I jeszcze jedną właśnie tą cechą, która też dla mnie była ważna, że nieważne, czy tak naprawdę mamy maszynę czy sześcionożową przy strugarkach, jeśli przepuszczamy jakieś belki na przykład i no wiadomo, że zdarzają się jakieś kamienie, zdarzają się jakieś kawałki metalu w jakimś drewnie wbite, których nie zauważymy, no i wtedy oczywiście na wszystkich nożach od razu pach, mamy jakąś uszczerbek materiału i później ten zbiór kolejnych desek czy belek w tym miejscu zostawia nam ewidentną rysę. Tutaj wystarczy w linii jak gdyby tego uszczerbku, powiedzmy, wymienić jeden nożyk, drugi lub też tylko jeden, obrócić go na kolejną stronę i gotowe. Więc nie muszę wymieniać wszystkich noży, tylko wystarczy obrócić jeden nożyk. Co do samej trwałości tych noży, no tu jeszcze się nie wypowiem, dlatego że maszyna jeszcze jakoś tam bardzo dużo nie popracowała. No to pewnie wyjdzie w praniu i zdam Wam relację z tego. Dobra, przechodzimy dalej. Stoły podniesione. Chcemy popracować na grubościówce. Tak naprawdę przyzbrojenie tej maszyny jest banalnie proste. Wystarczy ten adapter do odciągu przełożyć. Wtedy stolik od grubościówki nam się zwalnia i możemy pracować. Jeśli chodzi o grubościówkę, jest również to stolik z żeliwa szarego. Podnoszenie jest wykonane na jednym cylindrze centralnym. Tutaj mamy blokadę i możemy kręcić. Jeśli chodzi o zakres pracy grubościówki, to też wydaje mi się, że jest to niezły wynik jak na taką małą maszynę. Jest to od 4 do 225 mm, więc sporo. Tutaj jeszcze mamy rączkę włączającą i wyłączającą posuw, który dla tej maszyny jest 6 metrów na minutę i nie ma regulacji prędkości. Jakby jest jedna stała prędkość i to wszystko. Dobra, to chyba tyle o grubościówce. Tutaj zbyt wiele się o niej powiedzieć nie da. Przejdźmy jeszcze może tak. Mówiłem o bezpieczeństwie właśnie o tej osłonie dla wału wyrówniarki. I teraz tutaj jeszcze jest jedna krańcówka, która powoduje, że jeśli przezbramy maszynę, w tym momencie maszyny nie uruchomimy. Krańcówka wyłącza maszynę i dopiero po złożeniu stołu maszynę można uruchomić. Jeśli chodzi o jakieś elementy elektryczne, w tej maszynie jest zamontowany silnik 4 kW, co przy tym wale Silent Power wydaje mi się, że to będzie aż huk. Tutaj jest z tej strony gniazdo do siły i przełącznik włącz i wyłącz. Nie ma tutaj jakichś przełączników jeszcze centralnych, pokręteł czy jakichś blokad elektrycznych. Także to wszystko jeśli chodzi o elektrykę. Zamykanie stołu. Tutaj zobaczcie, jest kolejna blokada zapobiegająca temu, żeby ten blat po prostu się nie złożył przez przypadek, więc to trzeba ręką odsunąć i teraz możemy całość złożyć. Ciach.
siada. Dwie śruby te mimośladowe dociskamy i to wszystko. Wystarczy włożyć rurę od odciągu i możemy śmigać. Pokażę Wam jeszcze kilka miejsc, gdzie można dokonywać jakiejś regulacji, w razie czego. Otworzę jeszcze stół. Dobra. I wezmę jeszcze tą mniejszą kamerkę. Tak maszyna wygląda z drugiej strony. I teraz element, który chciałbym Wam pokazać, to będą te zaślepki, takie plastikowe zaślepki. Właśnie to. Takich zaślepek jest 4 z każdej strony wału. I są to zaślepki, pod którymi są śruby regulujące wały, ten podawczy i odbiorczy, czyli te wały napędowe, które przesuwają Wam materiał. Czyli to jest jedno miejsce, do którego możecie się dostać jak gdyby w razie potrzeby. Kolejnym miejscem, przesunę się teraz tutaj. Zobaczcie, to są te 4 śruby, które mocują silnik. I taka jedna śrubka tutaj u góry. Tak jest. Czyli najpierw luzujemy te 4 duże nakrętki i później tą 5. śrubą u góry możemy silnik naciągnąć lub też poluzować w razie potrzeby. I ostatnim takim miejscem technicznym, które może kiedyś będę musiał odwiedzić, jest tutaj taka płyta metalowa. Po zluzowaniu tych 4 nakrętek tam możemy dostać się do paska napędowego. Ale mam nadzieję, że tam zaglądać nie będę musiał. I tutaj od razu jeszcze widać mocowanie odciągu. Jest to średnica 120 mm. I teraz jeszcze kilka rzeczy odnośnie dodatków, które można do tej maszyny dokupić. Pierwszym, chyba takim najważniejszym dodatkiem, który można dostać do tej maszyny, jest oczywiście mocowanie wiertarskie i możemy jeszcze tutaj zrobić z tej maszyny trzecią funkcję do niej dodać, czyli wiertarka pozioma. Ja akurat tego nie mam. Kolejną rzeczą, właśnie tak patrzę, jak Wam to pokazać. Zobaczcie, są takie naprawdę grube stoliki aluminiowe, które to jest 40. Są jeszcze stoły 80 cm. Te stoły możecie zamocować na wyjściu stolika grubościówki i z tamtej strony na wyjściu stolika wyrówniarki. Czyli jeśli obrabiacie coś naprawdę długiego, po co się męczyć, lepiej dodać ten stolik i wydłużyć sobie prawie dwukrotnie ten stół odbiorczy. Fajna rzecz. Kolejną rzeczą, jeszcze dla mnie co było ważne, to nie do końca byłem pewny właśnie tego ustawienia w warsztacie. I jeszcze też na 100% nie jestem pewny, czy to będzie tutaj stało. Fajnie, że maszyna ma możliwość zamontowania systemu jezdnego. Jak to wygląda? Są takie kółka tworzywowe, które się mocuje z tamtej strony. Są takie otwory, przeprowadza się taką długą ośkę, mocujecie z tamtej strony na samym dole. Tutaj jest taki kapturek, jak gdyby. Są 3 śruby, 3 otwory, Mocuje się to tutaj. No i ostatnim elementem jest taki dyszel, którym sobie podjeżdżamy, podkładamy pod ten kapturek, podnosimy maszynę i możemy ją przestawić. Fajna sprawa. Ja jeszcze tego nie montowałem, ale prawdopodobnie zamontuję, bo maszyna gdzieś tam jeszcze może pojedzie w inne miejsce, więc śmiało możemy to zrobić samemu. Jeśli oczywiście nie mamy na przykład paleciaka, bo tutaj paleciakiem też można podjechać i to maszynę sobie przewieźć. Jeśli oczywiście będziecie mieli jakieś pytania odnośnie tego sprzętu, śmiało piszcie. Postaram się odpowiedzieć. Dorobię też standardowo
trochę zdjęć, więc tam na zbliżeniach będziecie mogli sobie zobaczyć jakieś niuanse, które może będą Was interesować. Oczywiście domyślam się, że teraz byście chcieli, żebym tą maszynę odpalił i pokazał, co ona potrafi. Ale wiecie co? To zostawimy już na kolejny film, na który już dzisiaj Was zapraszam. Do zobaczenia.